Witam serdecznie. Dopiero co zorganizowałem się. Powód? Pewnie jakiś dziwny prac. Słuchajcie, już nie wytrzymuję nerwowo. Jestem zakłopotany takim. Robiłem film mnie zirytował. Od godziny 9 rano dopiero niedawno skończyłem. Po prostu myślę, i to będę go puszczał, ale go chyba jutro puszczę. Nie wiem, czy oglądaliście ten film o właśnie tej nowej erze, która mnie bardzo irytuje, która mnie bardzo denerwuje, która doprowadza mnie do jakiegoś takiego nieskoordynowanego funkcjonowania. Dlaczego mnie to tak irytuje? Zaraz wytłumaczę. Po pierwsze, nie lubię, jak ktoś mną steruje. Nie lubię, jak ktoś mnie coś narzuca. Nie lubię, kiedy jestem w jakichś ramach. Dlaczego? Dlatego, że po to wybrałem swoje zawody. Czy pierwszy mój zawód, jaki był, tylko tak się stało, że znalazłem się w fotografii, po to, żeby być wolnym człowiekiem, żeby wykonywać ten zawód. Kiedy poznałem ten zawód, okazało się, że właściwie jestem uzależniony. Uzależniony od studio, od wielu rzeczy, które dla mnie inaczej. Ja jestem człowiekiem, przypuśćmy, który lubi tworzyć. No ale żeby nauczyć się tworzyć, trzeba nauczyć się zawodu. Okazało się, że ten zawód fotografa wcale nie jest taki interesujący i ciekawy. Wówczas nie było jeszcze studiów fotograficznych, były tylko te szkoły fotograficzne, które mnie w ogóle nie interesowały. W formie jakiegoś tam technikum czy czegoś takiego, bo nie miałem zamiaru uczyć się po prostu fotografii na zasadzie fizyki i optyki. No, optyka to akurat fizyka. No więc w tym momencie już tutaj zgadzamy się. Potem następnie
Słucham? Sun, ja potem zobaczę, co tam napisałaś, bo trochę nie mogę jakoś tak się zorientować. Dobrze. I potem następnie znalazłem się, no co tu ukrywać, w tych ramach artystycznych i po prostu, właściwie nie, przepraszam, jeszcze Akademia Medyczna i potem artystyczna szkoły, nie tylko, jeszcze tam były między innymi jakieś inne formy. No i praca. Ale i potem po pracy powrót no powiedzmy, że na uczelnię. Grubo po pracy. I zawsze wybrałem także astrologię, dlatego że to jest dziedzina, która jest pewnym rodzajem świadomości. Oczywiście, że jak się uczyłem tej astrologii, to tak, no byłem. Ale z czasem, ze względu na to, że poproszono mnie, żebym asystował profesorowi Leszkowi Weresowi, a ponieważ jeżeli się podejmuje czegoś, to robię to w pełnym wymiarze godzin, no więc nauczymy się tego. I teraz jeżeli patrzymy, że ryby są pewną wolnością, każdy znak jest wolnością, tylko trzeba wiedzieć, jak się zachować w nim. I mam swoje lata, więc w tej chwili, jeżeli patrzę na tego wodnika, wiem, że wodnik jest wyjątkową przestrzenią wolności. I mnóstwo tych chwil takiej niezależności, wolności, chociażby tutaj, jeżeli ktoś zna twórczość Beksińskiego, przecież Beksiński właśnie mnóstwo tego pokazał, tej wolności właśnie w tym swoim malowaniu. To jest tragicznym obrazem, ale to nie chodzi o to. To chodzi o to, żeby pokazać właśnie moment wyjścia, drogowskaz. To dlatego dla mnie ideałem jest Salvatore Dali. Oczywiście można by powiedzieć, dlaczego nie Malczewski. Nie lubię malarstwa realnego, powiedzmy, że tak, tego portretowego. Nie lubię tego. Ponieważ dlaczego? Zaraz wytłumaczę. Wolę symbole. Jestem raczej symbolistą bo uważam, że od tego jest fotografia. Jeżeli ja mam malować identycznie, tak mam kilka obrazów swoich właśnie po to, żeby ukręcić nos tym, którzy wiesz, tam to tak się przygląda, nie ma, wiesz, te obrazy, no to akurat wyjmuję te obrazy i wtedy już jest cisza. Bo na malowanie obrazu typu zdjęcie nie ma problemu. To jest najprostsza technika, jaka może być. To jest pejzaże jakiekolwiek, które są, nie ma problemu. Tak jak wielu malowało pejzaże. Przede wszystkim warszawskie.
ale to jest w pewnym sensie optyka. A tworzenie jakichś przestrzeni, które są tak w kwantylizmie, czyli w kropce, czy w jakichś schematach, tak jak malował Picasso, czy chociażby to jest coś. My nie musimy już malować tak jak Leonardo da Vinci tej wieczerzy i umieszczać tam pełno symboli, pełno jakichś zjawisk. To już nie. Potrzebujemy zupełnie innej formy. Zresztą to widać w malarstwie. To współczesne malarstwo jest zupełnie inaczej ono tworzy. Ono tworzy nastrój. I to jest właśnie ta charakterystyka tej epoki, która ma nastąpić. Właśnie my w niej i w tym działaniu. Ja wiem, że niektórzy zupełnie nie wiedzą, co to jest Akasza. Ja wiem, że niektórzy zupełnie nie wiedzą, co to jest Madame Blavatsky. Kto w ogóle, o co tutaj chodzi, dlaczego tak jest? Bo jest to trudne do wytłumaczenia, ale jednocześnie też daje taką możliwość swobody rejestracji swojego bytu, bo przecież musimy się określić, gdzie chcemy być. To, co jest w tej chwili, jesteśmy właśnie w tym momencie Quo Vadis, a właściwie jeszcze wcześniejszym, tak? Przed Quo Vadis, ale on niewiele się różnił. Ten okres, no bo to było panowanie Rzymu. I teraz zwróćcie uwagę, że mamy tak samo gladiatorów, mamy tak samo takie zlikwidowanie możliwości życia zwierząt, czyli jakieś małe cele. W tej chwili no niby wchodzi ten Zielony Ład i wprowadza pewne rzeczy, ale to jest zupełnie, właśnie to jest niby to otwieranie okien szeroko na stronę wodnika, a to nie jest otwieranie okien szeroko na stronę wodnika, właśnie to jest zamykanie okien. Właśnie tutaj jest problem, bo jeżeli cokolwiek robimy przeciwko człowiekowi, a nie kształcimy jego i nie kształcimy jego w kierunku nawet nie psychologii, a ja już nie chcę mówić duchowości, bo duchowość to jest zbyt mało. To jeżeli nie kształcimy tego człowieka metafizycznego, tak byśmy mogli powiedzieć, tego człowieka, który no jedyną postacią, którą mogę przytoczyć, którą wszyscy znają, chociaż nie do końca, ojciec Pio, który pokazywał się w 2 miejscach naraz, który potrafił cuda tworzyć, który potrafił leczyć, potrafił funkcjonować, miał stygmaty, miał wizję, miał wiele rzeczy, które teraz oczywiście, że patrząc się na to, no nikt nie chce mieć stygmatów, nikt nie chce mieć wizji, oczywiście, że tak, ale to nie chodzi o to, tylko to jest jakby takie pokazanie możliwości właśnie przejścia pomiędzy koniec tej możliwości, bo jeżeli patrzymy tak tysiącleciami, to byśmy mogli powiedzieć, że święty Wojciech był wcześniej, świętym takim, który jednoczył, który zginął, który, no co tu ukrywać, ale wprowadził to chrześcijaństwo, a następnym po nim jest ojciec Pio. Jeden był 1000 lat i ten jest 1000 lat. Będzie, bo dopiero wejdzie i czy on będzie patronem aż tak potężnym? Na pewno tak. Bo ojciec Pio jest właśnie tym metafizycznym takim. Nie chcę mówić o ezoteryce, bo ezoteryka zupełnie to jest takie nie za bardzo słowo pasujące tutaj, ale w pewnym sensie na pewno bliższe niż by się wydawało.
Mariolu, napisałaś coś tam, ale proszę. A, łapki, a to bardzo, bardzo się cieszę. Nie zwróciłem uwagi, tylko tak patrzę napis. W tej chwili, jeżeli patrzymy, właśnie robiłem Leona Muska i gdzieś mi poginęły te dane. Nie wiem dlaczego, bo wiecie, przy transformacji tych komputerów, przenoszeniu, gdzieś mi poginęły i właśnie nie za bardzo chcę znaleźć, więc nie będę robił dzisiaj, bo myślałem, że znajdę, ale nie miałem czasu zupełnie. Nawet nie miałem czasu do Tadeusza, bo z Tadeuszem się umówiłem na jutro i będziemy mieć jutro audycję, tylko będziemy mieć bardzo delikatną audycję. Tadeusz mnie prosił o pewne rzeczy, ja nie miałem czasu mu wysłać. Zupełnie dzisiaj. A nie chcę, żeby on to robił na gorąco. Niech on to przemyśli. Niech przemówimy niektóre sceny, które są, dlatego że są to trudne rzeczy. Są to trudne rzeczy, ponieważ są to historyczne rzeczy. I ja nie jestem biegły w historii. Ja się czuję dobrze w historii, ale no mówię do publiczności, która może, ja nie mogę mówić byle czego. Muszę mówić bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie, bo jeżeli mamy wyciągać z tego wnioski, nie możemy z chaosu wyciągać tych wniosków. Tylko w tym momencie musimy mówić jakimiś symbolami. Te symbole są drogowskazami, tak jakbyśmy jechali na autostradzie. Jeżeli mamy krzyż świętego Andrzeja, to wiemy, że to jest przejazd bardzo niebezpieczny i kolejowy. Jeżeli mamy znak stopu, to wiemy, jak mamy się zachować. Musimy się zatrzymać. Jeżeli mamy światła i te światła pokazują, więc każdy pokazuje coś innego i na ogół są 3 światła, tak? Zielone, czerwone, które zatrzymuje i zielone, które zezwala na poruszanie się. Teraz z punktu widzenia mojego jako dziecko, zawsze zielone wiedziałem, że jest dla nas, czyli dla pieszych, a myślałem, że czerwone. Jak rozpocząłem moje pierwsze wędrówki, jak to się mówi, na swoim rowerku, to zawsze ruszałem na czerwono. Coś się stało i mam taki odruch do tej pory, chociaż ja nie jeżdżę samochodem, bo nie mam prawa jazdy, że najchętniej bym ruszył na czerwony. Bo wiecie, jako pieszy czerwony, tylko ja nie widzę tego światła. Wiecie, o co chodzi. Po prostu. I to jest właśnie to, co jest w astrologii. Więc jeżeli mamy koniunkcję i kwadraturę. I teraz koniunkcja jest dobre i kwadratura jest złe. O nie, zupełnie. Bardzo często w fizyce życia koniunkcja jest złem, bo w tym momencie się coś dzieje, a kwadratura jest do przerobienia. Koniunkcji nie przerobimy. Z koniunkcji musimy uciec. Musimy przeczekać. Jeżeli się dzieje źle. Jeżeli się dzieje dobrze, to musimy zwrócić uwagę, co jest na kwadraturze. Możemy podnieść, bo na ogół się zawala. I teraz to jest taka sprzeczność sprzeczności. I bardzo dużo astrologów nie pojmuje, tylko niech zobaczą swoje sukcesy. Kiedy były realizowane. Na przykład jedną z takich planet jest opozycja, właściwie ostatnia kwadratura. Ostatnią kwadraturą w archetypie to jest koziorożec. W stosunku do ascendentu, do barana, tak? W archetypie mówimy w tym, co jest podstawą. I
Saturn jest wyczekiwaniem i czasem, zatrzymaniem. I ta kwadratura, jeżeli przerobimy tą kwadraturę, to mamy już pasmo sukcesów. Możemy się nie bać ryb. Ryby może przerobić filozofię wyższą, czyli w tą ezoterykę, w tą wyższą świadomość. Ale jeżeli nie, no to jest tragedia. I w tej chwili jeżeli jesteśmy w rybach, czy nie jest to forma pozbycia się tego wyzwolenia takiego, tego właśnie, i dlatego tak się dzieje teraz. Dlatego tutaj pan prezydent Trump dąży do tego, żeby nie było wojen. Bo i walczy właśnie z GMO i walczy z tymi szczepionkowcami, ale nie ze szczepionkami, tylko z tymi osobami i zobaczymy, jak to się rozegra wszystko. Ja słucham teraz ostatnio, przyglądam się, jak to wygląda i bardzo źle niektórzy podchodzą do tego, czy wytrzyma to tempo. Czy Stany Zjednoczone są przygotowane do tego? No właśnie, że są. Właśnie to jest najciekawsze, że są. To jest to samo, co było po wyzwoleniu w latach 20. Kobiety zdejmowały z palcy złote pierścionki czy kolie i oddawały, a niektóre dostawały za to czarną biżuterię. Tak powstał Gdańsk. Gdańsk, Gdynia. Tak powstało Zagłębie Śląskie. Tutaj jeszcze ktoś wymieniał jakieś, ale przepraszam, jakoś tak. To powstały wspaniałe rzeczy. Polska naprawdę była potężna wtedy. I dlatego też, co tu ukrywać, nie wiem czy nie, ale w tej chwili wszystko wskazuje na to, że nasza historia, ta rozbiorowa, jest wzorem dla wszystkich. Popatrzcie sobie, jak postępuje pan prezydent Argentyny. Jak przygląda się, jak pojechał do Włoch, bo on jest Włochem z pochodzenia, ma korzenie włoskie. Jak fantastycznie doprowadził do tego, że i pojechał do prezydenta Trumpa. A teraz, jeżeli faktycznie Leo Musk, tak, faktycznie kupił na tej Złotej ten apartament i będzie tutaj przyjeżdżał, ma tutaj do kogo przyjeżdżać. My jesteśmy technologią w tej chwili bardzo daleko zaawansowaną. My naprawdę mamy technologię, jeżeli chodzi o taką fizykę wyższą, tą nanotechniki i te wszystkie historie, to mamy naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I teraz, jeżeli faktycznie tutaj nastąpi, to tylko medycynę mamy doskonałą, ona idzie ku upadkowi, to jest fakt, bo ta wojskowa szkoła, Akademia Medyczna, która była jedną z najlepszych akademii medycznych na świecie i kształciła fantastycznych lekarzy. Ja właśnie niedawno byłem u takiego pana neurologa wojskowego, który jest dla mnie genialny. Nie wiem w jakim stopniu, nie wiem, nie pytałem się, ale genialny. Nie z sobą. Byłem osobą, która poprosiła mnie osoba, żeby pójść razem. No ale jak tylko spojrzałem na pana, to już wiedziałem, kim jest. To widać, że to jest lekarz wojskowy. Oczywiście na emeryturze. I widać, słuchajcie, czuć tych lekarzy. Zresztą ja mam kolegę,
o swoim imieniu, który jest lekarzem wojskowym. Myśmy się rozeszli kupę lat temu. Ale ja miałem klienta, on miał pacjenta w tej samej osobie. I ja o Ryszardzie nie zmieniałem zdania i on chyba o mnie też nie, bo bardzo dobrze się wypowiadaliśmy o sobie. A znamy się po prostu, co to ukrywać, ze szkoły podstawowej. I to jest przepiękne, że jednak lata nas nie zmieniają. I to jest właśnie wodnik. To jest właśnie wodnik. Wodnik robi rewolucję, ale ta rewolucja ma być powrotem do poprzedniego stanu. Więc jeżeli mamy epokę w tej chwili ryb, to jeżeli mamy wrócić do epoki barana, czyli Rzymu, czyli senatu, czyli tych cesarzy, ale nie do jednolitego świata, bo jednak byli namiestnicy. I co tu ukrywać, ale ta rzymska kultura, która jest w tej chwili, tylko myśmy ją zbałamucili poprzez, no co tu ukrywać, socjalizm, demokrację, tą taką wymyśloną, walczącą, śmierdzącą, faszyzm, który w gruncie rzeczy, no, czym komunizm od faszyzmu się różni? Nacjonalizm. Czyli nacjonalizm jest świetną rzeczą. Za faszyzmem poszły narody, które właśnie Rzymianie poszli. Właśnie Rzymianie, Włosi. Mussolini. Że na ciężkie czasy to jest idealny ruch. I ten Zielony Ład w tej chwili idealny. Chleba i igrzysk. Proste. Sterowanie bardzo proste. To jest po prostu niewiarygodne. Działania te, które były do tej pory w tym okresie ryb, jedynym okresem, który był taki naprawdę bardzo miły i przyjemny, to było średniowiecze. Gdzie wszyscy, każdy miał dobrze. Nie można mówić, że w średniowieczu było źle czy ciemno, że średniowiecze jest jakimś takim podłym kierunkiem. Nie, nieprawda. Zwróćcie uwagę, wtedy to był bardzo dobry okres. To potem rozpoczęło się jakieś działanie. Ja zresztą Jędrek Kasztelan. Ja nie wiem, czy teraz jeszcze jest na YouTubie, nie śledzę tego człowieka, ale on opowiada właśnie o tamtych czasach, o średniowieczu. Zwróćcie uwagę, jak funkcjonował. On świetnie opowiadał o tamtych czasach. Jak fantastycznie się rozwijała ta nasza kultura i jakim my byliśmy mocarstwem. O tym się nie mówi, bo po pierwsze, można by było powiedzieć, że właśnie ta kultura grecko-rzymska nas przykryła. Ale w gruncie rzeczy to my tą kulturę utrzymywaliśmy, jakby ona mogła się rozwijać dzięki nam. Dzięki właśnie tutaj tym terenom, dymarkom, nie dymarkom.
Przecież to też trzeba. Właśnie do tego są mi potrzebni historycy, którzy znają te tematy i moglibyśmy o nich dyskutować i zobaczyć, jak wygląda z tego punktu widzenia. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie zrobimy tego punktu, to jeżeli my wrócimy do czasów teraz, tych wodnikowatych, dojdziemy do tych czasów, będziemy musieli grzebać się właśnie w tym momencie. Nie wiem, gdzie ja mam. Mam tu lekki bałagan, ale to jest spowodowane tym, że zbyt długo. O, jest. Jeżeli my jesteśmy tutaj w rybach, to odpowiada właśnie to odpowiada Pan, tak? Ryba, czyli poprzekątnie. Jeżeli teraz wchodzimy do wodnika, to tu mamy lwa. Więc tak jesteśmy. I teraz jeżeli jesteśmy tu na pograniczu, to przecież niemożliwe jest to, żeby ten okres Sfinksa, ten okres nie odbijał jakby w naszej świadomości. Czyli okres lwa był najpiękniejszym okresem w historii człowieka. Przecież zbudowanie takiego Sfinksa, zbudowanie piramid, zbudowanie tam w tej dżungli wówczas, nie na tej pustyni, tylko w tej dżungli, bo geologicznie jest to uzasadnione. I prawdopodobnie pomiędzy łapami tego Sfinksa jest biblioteka, gdzie jest zatrzymana cała historia ludzkości. Mało tego, że zatrzymana, czyli jest archiwum, to jeszcze jest przyszłość. Dlaczego nie? Jeżeli wiemy, na jakiej zasadzie oni myśleli, jaką mieli filozofię, jakie mieli swoje doznania, takie same my będziemy mieć, ponieważ jesteśmy na opozycji. Jeżeli teraz jesteśmy w rybach, no to wtedy była panna. I jeżeli mamy ryby i mamy to co powiedziałem w radiu, tą eschatologię, czyli to męczeństwo poprzez i wizerunek cały czas śmierci i odrodzenia, zwróćcie uwagę, że wszędzie, gdzie tylko budujemy, jeżeli występuje cokolwiek, nawet w klimacie wojskowym, chociażby szwoleżerów, mamy czaszki. Mamy czaszki w faszyzmie i mamy czaszki także w legionach. I piosenki są te na śmierć, na śmierć. I cały czas idziemy gdziekolwiek, mamy piratów w trupie czaszki, 2 kości, czy tam jeszcze coś, ciągle jesteśmy to. Mamy świątynię zbudowaną z czaszek, mamy poświęcenie, mamy kłopot z wykopaliskami naszych rodaków, ponieważ zostali zbezczeszczeni i zrobienie, no co tu ukrywać, ale strasznej tragedii. To wszystko się dzieje w tym okresie. Ryb, ale krucjaty, chociaż te między innymi średniowieczne, które, co tu ukrywać, jeżeli ja pamiętam z wypowiedzi niektórych historyków, kiedy ona wychodziła już z miasta, już zaczynała pustoszyć.
Także to nie było tak, że ona dochodziła do którychś tam ziem. Nie, ona tylko wychodziła już z tego miasta, więc przypuśćmy, żeby wyszła z Helsinek, a szła, to zanim by doszła, to już tutaj by cały pas złupiła. Zresztą tak złupił Napoleon, co tu ukrywać, nas tutaj. Ten szlak napoleoński. Jak to się nazywa dosyć popularnie, szlak Wenery. Jeden szedł tutaj przez Sieradzkie, drugi szedł przez to Krakowskie. Tak? No to historycy już bardziej wiedzą, o co chodzi. I zwróćcie uwagę, że cały czas idzie i ta literatura, która jest właściwie piękną literaturą, no to jest raczej dramatyczna i raczej tragiczna. Dżuma Alberta Camus. Mały Książę dla nas numer 1, zawsze mylę to nazwisko, jest Coopery, tak? Człowieka, który świetnie znał astrologię. Ten Mały Książę to jest podstawa dla nas. I cały czas idziemy tym. Fantastyczna książka, jaka jest, no co tu ukrywać, o zaćmieniu, czyli Faraon. Egipt. Już nie mówię, bo o Quo Vadis żeśmy rozmawiali, ale teraz patrzmy, że cały czas jesteśmy gdzieś unicestwiani. I jeżeli faktycznie przejdziemy do tej epoki wodnika, to musi się zmienić. To musi się zmienić radykalnie. Oczywiście, że co tu ukrywać, Franciszek robi, ale Franciszek jako papież, no troszeczkę jest dla mnie, ci, którzy znają dokładnie jakby kanony religii, wiedzą o tym, że jezuita nie może być na tym stołku. A nagle jest. Ja nie chcę tu teorii wyciągać różnych, ale tutaj nie rozmawiałem z panem Cejrowskim, bo pan Cejrowski jest doskonały w tych tutaj sytuacjach, ale bardzo chętnie kiedyś bym podyskutował, czy z kimkolwiek, ale nie z tych osób, które są w tym interesie. Bo jeżeli są w tym interesie, to oni będą zawsze ciągnąć swoją stronę. Faktem, że chrześcijaństwo jest trudnym punktem zrozumienia, a tym bardziej pomieszać to z astrologią, to się w ogóle kłóci, jakby, co nie jest kłótnią, bo święty Augustyn, święty Tomasz z Akwinu, no astrologów można wymieniać, to chociażby Kopernik, który też i no, kogo by się nie dotknęło w tamtych czasach, musiał dotknąć czy teologii, czy być zakonnikiem, czy nie mówię księdzem, bo to ksiądz to jest za mało powiedziane, to jest tylko funkcja, ale kapłanem, czyli albo zawód właściwie, ksiądz to raczej zawód. I teraz no, troszeczkę, jak ktoś mi mówi o astrologii źle, no to nie zna w ogóle religii, w ogóle nie zna chrześcijaństwa, nie zna w ogóle nic nie wie. Ma klapki na oczach, tak jak zresztą, no co to ukrywać, no dzisiaj wyznawcy Zielonego Ładu przecież też słuchacie i nie wierzycie, przecież można po prostu, człowieka zatyka, że takie głupoty można opowiadać, tak, ale i realizować się, bo jeżeli w tej chwili, to się dowiedziałem teraz na rynku, ja nie wiedziałem o tym, że to, co się będzie podawać krowom, żeby one nie wytwarzały tych gazów, to tworzy bezpłodność u nas, u ludzi. Czy będziemy poić swoje dzieci, czy wnuki, czy prawnuki niektórzy, będą poić świadomie, robić bezpłodność. Więc inna forma szczepionki. Prosta. Wymyślono.
I wymyślono to, teraz ktoś powie, no przecież mleko jest szkodliwe, nikomu nie potrzeba. No wybaczcie, ale ja bez masła nie potrafię żyć. Ja mogę bez mleka żyć, ale bez śmietany. Dzisiaj już piłem kawę ze śmietanką. No więc i teraz, jeżeli wchodzimy w takie działania i mówimy, że to jest epoka wodnika, wybaczcie, nie. Kiedy rozmawiałam właśnie o tym moim koledze, który mieszka w Kanadzie, ja mam zupełnie żaden kontakt, bo już mama umarła i on miał brata, ale nie wiem, gdzie jest ten brat. Zupełnie nie wiem, bo on był starszy od nas. I mama umarła, a tata dawno zmarł. I on wyjechał tam do jakiegoś, nie wiem, czy mamy brata, czy może ojca brata, do kogoś. I tamten człowiek miał bardzo duże ilości hektarów ziemi, ogromnej ilości. I opowiada właśnie o takiej maszynie, która jeździ po danym terenie i ma sygnał taki. I ten sygnał krowy przyciąga i krowy wchodzą na to wchodzą i zostają wydojone. I właśnie ta rolniczka mówi, że to nie jest dobre ze względu na to, że wymie jest chore, że widzimy, jak my zakładamy. I teraz się zastanawiam, jak to jest. Ale to są przecież ogromne maszyny. To są ogromne, bo wiem o tym, że jak on mówił, że to jest lokalizowane i jadą w tamtą stronę, no jak to się nazywa, te samochody, które mają te cysterny, tak? I zbierają to mleko. Możliwe, że to jest jakoś inaczej zrobione, no bo nie wiem dlaczego, ale jeszcze jedna rzecz, którą od razu odpowiedziałam kontrą. Ja mówię, ponieważ jesteśmy po imieniu. I mówię, słuchaj, ale przypomnij sobie, że były te na Śląsku krowy i jakoś one nie chorowały. No więc jeżeli one są na zdrowym powietrzu, ona mówi, no tak, na zdrowym powietrzu one jedzą co chcą. No tak. I wtedy możliwe, że taka krowa, czy takie zwierzę, a możliwe, że one są spędzane gdzieś tam w jakimś okresie i są badane, tak? I tam nie ma ludzi, tam nie ma możliwości jakby. No i co tu ukrywać, jeżeli tam się znajdzie jakieś takie coś jak, może to jest jakaś inna forma, tak? Także no nie umiem odpowiedzieć na to, bo to mnie zatkało, ale wiem, bo on opowiadał o tym, ale to było, no moja córka ma już sporo lat, a to było jeszcze wcześniej. No więc to było naprawdę sporo lat temu, jak żeśmy rozmawiali, jak on opowiadał o tym. Jak dzisiaj jest, ale podejrzewam, że tak samo jest. Zresztą też widziałem to kiedyś na takim filmie i widziałem te jeżdżące takie za tym, za tym bydłem, tak? To jest bydło. Chyba tak. Chyba się nie mylę. Czy krowa jest na pewno bydlęciem, ale jak to nazwać, czy to jest stadem, chyba stadem, ale to nie jest stado, bo to jest kilka tysięcy krów i one podchodzą i ta maszyna, zresztą nie jedna, tylko tak jak on mówił, że tak, on wtedy mówił chyba o 10 maszynach, a myślał jeszcze o kupieniu iluś tych maszyn. Więc to naprawdę trzeba. Zresztą ja oglądam o tych Baśkach tutaj, słynnych krowach, które bardzo żałuję, bo to było moje marzenie dziecięce, no to była 6., 7. klasa szkoły podstawowej, że pójdę do technikum rolniczego, ale hodowla zwierząt, no ale w Łodzi nie było takiego. Akurat po prostu sobie źle, dlatego że wychowywałem się na wsi i wieś mi imponowała, a już najbardziej hodowla zwierząt. Także no tutaj trzeba brać pod uwagę. I teraz jeżeli patrzymy na to,
Teraz, gdybym był młodszy, na pewno bym się zdecydował jutro na hodowlę krów. Tych na wolnej przestrzeni, bo to jest coś przepięknego, kiedy zwierzę może chodzić i możemy za nim. Oczywiście ktoś powie, no tak, ale wie pan, no trzeba bić to zwierzę, że to, że tamto. No po to ono istnieje. Po to hodujemy gatunki, po to tak jest. Tak, Daniele są hodowle Danieli. Widziałem taką hodowlę. Nie wiem, dlaczego ten człowiek powiedział, że to jest takie troszeczkę, nie wiem, czy te Daniele krzyczą, czy te Daniele, nie znam, nigdy nie, widziałem tylko tą hodowlę, nigdy nie byłem tam, jak to się mówi, 2 czy 3 tygodnie, czy miesiąc, tak przy krowach, no, miałem przez okno, widziałem krowę. Także cały czas. Także nie było z tym problemu. Krowa wychodziła, no, otwierało się bramy, krowa wychodziła na pastwisko. Ale nie było problemu z tym, żeby na krowę krzyknąć i ona by nie przyszła. Spokojnie przyszła. Więc tak mieszkałam. I to sporo lat. I ta krowa była w moim pejzażu zawsze. I tam ktoś przychodził, no akurat to była ciocia. Ciocia doiła tą krowę. Nie tylko krowę, bo tam było dużo tych krówek. To nie była jedna krowa. I przyjeżdżał mleczarz i zabierał to mleczko i wszystko było w porządku. Wolałbym wrócić do tego schematu i jeżeli patrzymy na epokę wodnika i wolałbym, żeby ten schemat był bardziej taki prymitywny, nazwijmy to tak. Wolałbym, żeby było tak i żeby ten lekarz weterynarii, który był moim wujkiem, tam akurat, był takim lekarzem weterynarii jak wtedy. Lekarz weterynarii wyżej stał od lekarza medycyny, dlatego że mógł wprowadzić kwarantannę na przykład. Lekarz taki musiał koordynować, lekarz medycyny, a lekarz weterynarii miał większe prawa wtedy. I to byli wspaniali lekarze. To byli naprawdę doskonali fachowcy. Ja nie mówię, że dzisiejsi nie są fachowcami. Oczywiście, że są, bo weterynaria jest wspaniałą wiedzą, ale wtedy prawa, jakie mieli, jak oni dysponowali, jaką kulturą i wiedzą, a przede wszystkim czymś, co dzisiaj dalekie jest od rzeczywistości i chciałbym, żeby to powróciło. Ale to są tylko moje pobożne marzenia. Czy to wróci? Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć na to i nie chciałbym na ten temat mówić, bo wtedy było im troszeczkę inaczej. Ale brak szacunku do zawodu dzisiaj jest przerażający. Do zawodu czy do człowieka. Lekarz, ksiądz to są nienaruszalne osoby. Nauczyciel następnie to też. A dzisiaj księdza możemy sponiewierać, lekarza możemy sponiewierać. Mało tego, lekarze mogą sponiewierać lekarza, tylko dlatego, że on inaczej myśli. I księdza też. To jest najbardziej przerażające. I to jest właśnie to, z czym się nie zgadzam w stosunku do epoki wodnika. Czy my musimy przez to przejść? Nie musimy, ale tworzymy taką atmosferę. Czy my? Nie. Te osoby tak zwane, powiedzmy, cwane, tak jak pan Soros, który nam ściąga tak zwanych inżynierów. I
To widać we Francji, to widać w Niemczech, a Niemcy w tej chwili wyrzucają ich, ale nie tam jak pan Trump do ojczyzny, tylko wyrzucają tutaj do nas wyrzucają. I to jest właśnie i teraz, bo my będziemy się mieszać, będą ładniejsze dzieci. Nie będziemy się mieszać, bo kultura jest zupełnie inna. Żadna kobieta kultury europejskiej dobrowolnie nie będzie żyć w haremie. Żadna kobieta z haremu nie będzie chciała być Europejką. A dlaczego? Bo tak jest. Po prostu to są zupełnie inne działania, o czym tutaj już kiedyś, jeszcze nie skończyłem czytania tej książki, no, to jest właśnie, o tym mówi ta książka. No i trudno. Trzeba brać to pod uwagę, że takie rzeczy się dzieją i w astrologii też się dzieją. Także tutaj nie ma innej formy realizowania takiego planu. Także tutaj, jeżeli patrzymy na rzeczywistość, która nas czeka, to nie jest ta rzeczywistość, którą kształtuje w tej chwili to środowisko. To środowisko chce nam wmówić, że oni będą. Nie będą, bo już to widać. Ja zresztą o tym mówiłem. Ja mówiłem o tym w formie przyroda jest sprawiedliwa, bo przyroda jest. To jest przyroda. Nasz organizm jest tak przygotowywany. I czy chcemy, czy nie chcemy, i tak musimy naprawić to. Co z tego, że wciśnięto mojego dziadka do obozu koncentracyjnego, zniszczono go, jak przez jakiegoś węgierskiego SS-mana, który uratował moją mamę i babcię. Ja jestem. Ja powołałem do życia moją córkę i ona w tej chwili realizuje ten program swojego dziadka. Przepraszam, pradziadka. Ona go odnalazła. Zobaczyła, gdzie, co i jak. I drugiego dziadka też, który też zginął w obozie. Więc ma doświadczenia traumatyczne w sobie, wynikające z genetyki. I jadąc z pewną osobą, tej, która zapytała się, że ona tutaj, wytłumaczyła jej, jaka jest różnica pomiędzy osobami, które zginęły w obozie koncentracyjnym, a tymi, które przeżyły. I troszeczkę osoba przestała dyskutować na ten temat, bo chciała pokazać wyższość swoją. Nie udało jej się. I pamiętajcie, że musimy tak wychowywać swoje przyszłe życiorysy, czy przyszłych następców, którzy będą umieli obronić się, a nie słuchać bredni, tak jak tutaj pani powiedziała, że Polacy coś tam. Jesteśmy w gruncie rzeczy drugim narodem w Europie, który postawił się przeciwko Niemcom i nigdy nie zdradziliśmy. A jeżeli mieliśmy jakiegoś konfidenta, to niewielka różnica. Nikt nie zdradził. Więc jeżeli się wciska cokolwiek i opowiada, to trzeba sprawdzić tą drugą stronę i na przykład
wysłać archeologów, tak jak do Jedwabnego, i sprawdzić to Jedwabna, a nie udawać, że się wie lepiej. Nic się nie wie lepiej. Ja też pokażę Państwu któregoś dnia, jak pojadę z kamerami, dlaczego tak się stało, a nie inaczej. I w gruncie rzeczy, jeżeli patrzymy właśnie, na czym polegał upadek tak zwanej sanacji, którą tak bardzo ukochał Jarosław Kaczyński. Na przykład. A sanacja była przerażająca, jeżeli patrzymy na tamte czasy. I każdy, kto zna historię, to wie, na czym to polega. Ale musi znać tą prawdziwą historię, a nie tą wyimaginowaną. A mieszkańcem w tej chwili jestem miasta, gdzie Włodzimierz Ilicz Lenin z Piłsudskim pracowali w jednej drukarni. I musimy i się świetnie znali. I dlatego w tej chwili mamy taki mętlik intelektualny. I musimy o tym wiedzieć. A to jest smutna historia. No ale cóż, życie jest życiem, a prawda zawsze musi wypłynąć. I dlatego powstanie właśnie cudem nad Wisłą zupełnie kto inny, a komu innemu przypisywane, to wszystko jest takie. I wiecie, kto zna prawdę? Właśnie Kościół. Kościół zna prawdę. Jak wejdziecie do kościoła, to wiecie, gdzie wiszą portrety. I są. Dlatego też Kościół przechowuje tych władców Polski na Jasnej Górze. Władców Polski, dlatego że jesteśmy bardzo starym narodem. I co najciekawsze, biblijnym narodem, wybranym narodem. To też, tylko musimy to właśnie, coś sprzeczności. Bo byśmy musieli spojrzeć zupełnie z innego punktu widzenia. Nie dajmy się przejąć przez jakieś dziwne. I właśnie to jest to. Nie sprzedajmy swojej ziemi za nic na świecie. To jest nasza ziemia. Jeżeli ktoś chce tu przyjść, musi się nauczyć naszej historii, a nie tworzyć swoją i mówić, że razem budowaliśmy. Nic razem nie budowaliśmy. Dymarki były nasze. Ta stal była nasza. Te toporki krzemowe też były nasze. A dalej też. Kiedy indziej. Co było jeszcze nasze. Szlak bursztynowy był bardzo dawno. A ci, którzy mieszkają w Kaliszu, to wiedzą, ile Kalisz miał lat. To miasto, Kalisz. I jak to się trzyma do tego tysiąclecia?
jak pięść do nosa. No więc jak to jest? I wtedy był szlak i o bursztynie nie wiemy. A o czym nie wiemy? Wszystko wiemy, tylko ukrywamy po prostu. Słuchajcie, zostawiam was, uciekam do jutra. Jutro postaram się, żeby Tadeusz był, ale będziemy delikatnie tylko rozmawiać o pewnych sprawach. Dopiero po następne razy, bo muszę dosłać Tadeuszowi pewne historie i dopiero wtedy rozpoczniemy jakby tą całą historię. Ale pomału będziemy nie wiem, kiedy lista jest zamykana, ale no musimy zrobić jakiś wstęp, jakieś takie działania i jutro sobie tak delikatnie porozmawiamy, przynajmniej przez jakieś 30 minut z Tadeuszem, czy troszeczkę dłużej, żeby nakreślić ten kierunek. Ja już mówię o tej epoce, ja już mówię o tym, to nie dlatego, że coś tam, tylko jest akurat wodnik. I my musimy wyprostować pewne zachowania, które są w okresie wodnika teraźniejszego, bo one są, powiedzmy, że niebezpieczne dla nas. I my musimy po prostu wiedzieć i przestrzec, żeby czasami nie uwierzyć, że to jest autentyczna prawda. Bez względu na to, czy to robi ta strona duchowa, czy ta świecka. Bo jedna i druga popełnia szalone błędy. Już najbardziej ta strona kościelna. To zresztą czujecie to i to jest prawie nagminne. To odejście od pewnych mszy, odejście od pewnego zachowania, wprowadzenie jakichś dziwnych zachowań, czy też obrzędów, czy likwidacja pewnych sytuacji, a wprowadzanie jakichś nowych i nie wolno na to. Znaczy, nie to, że nie wolno przystać. Ten stan, jaki był, taki sam trzeba przynieść. I sam się on wyeliminuje, a nie człowiek. Człowiek nie może ingerować w coś, co jest naturalne. My też zmieniamy się. Kiedy byśmy spojrzeli na czasy 100 lat temu, czy 200 lat temu, takie rzeczy, jakie teraz robimy, były niewyobrażalne. Chociażby teraz to, jeszcze 30 lat temu. Za rozmowę przy jakimś takim pudełku policjant by nie zaczepił. Przy posiadaniu telefonu, czyli komórki, czy to bym miał tutaj z radarami takimi wojskowe. Jakbym tutaj nadawał z telefonu jakimś, rozmawiał i jeszcze nie wiadomo z jakim światem. Na plaży po 22, po zachodzie słońca już było ciężko wejść, bo łopiści pilnowali. I co? 40 minut szedł brzegiem, znaczy wydmami szli żołnierze w łopu. Pilnowali naszych granic. Nie po to, żebyśmy wpadli do morza, tylko żebyśmy nie uciekli. Zresztą pamiętam dokładnie, jak jeden z oficerów wsiadł na ponton i uciekł do Szwecji. Właśnie tam, gdzie ja mieszkałem. Na pontonie, właściwie kajakiem, takim pontoniastym.
I potem latali i szukali pontonów w okolicy. Jak były jakieś schowki, to nawet prosili, czy mogą zerknąć. Oczywiście, że tak. Szukali kajaków i sprzętu. No więc naprawdę tutaj było cały czas jakby w pogotowiu. Samoloty, no dosłownie odrzutowce latały nad plażą na wysokości, no nie chcę przesadzić, ale chyba 15 metrów. Jak się było na wydmach, to dołem leciały. Także się widziało pilota. Huknie z tej ziemi. To były czasy właśnie takie i te czasy są troszeczkę inne, ale takie same. Jeżeli patrzymy na to, ja zwracam uwagę osobom, które pamiętają te czasy, że w gruncie rzeczy niczym się nie różnią. A już osoby, które mieszkają na granicy, no to już sobie świetnie przypominają. Pamiętam, kiedy leciały takie ciężkie, bardzo ciężkie samoloty rosyjskie. Żeśmy byli przerażeni. A wtedy właśnie rozkładało się NRD. Likwidowano NRD. A potem mieszkałem właśnie w Rosji i widziałem, co ci Rosjanie robili z tymi, co wywozili z tego NRD. To po prostu nie do wiary. Wszystko wywieźli. Nie tylko swoje. Innych garnizonów, czy jak to nazwać też. Po prostu to była wielka komedia. Także słuchajcie, właściwie nic się nie zmienia, tylko trzeba umieć obserwować i przyglądać się, a w sumie dzisiaj jest to szalenie podobne. Ja nie umiem odpowiedzieć, do którego czasu, ale będziemy rozmawiać z Tadeuszem właśnie o tym, gdzie są podobieństwa, gdzie zachowania są identyczne i jak można byłoby się, no powiedzmy, czy uchronić. Ja nie chciałbym tego słowa używać, bo ochrona polega na czymś innym, zupełnie na czymś innym. To nie jest tak. To jest zupełnie co innego. Także zostawiam Was. Bardzo mi było miło. Jutro rano tak mniej więcej, nie wiem, czy koło 9, czy koło 10 puszczę tą drugą część tego filmu i będę jej produkował, mimo że one nie cieszą się jaką wielką oglądalnością, ale mnie to nie interesuje. One muszą być. Po prostu one muszą być, dlatego że one są świadectwem mojej filozofii i zobaczymy, jak ona będzie postępować z czasem. Dlatego je zaznaczyłem, że to era wodnika i teraz jest wodnik. I właśnie to jest ta opowieść wodniku o wodniku. Wiecie, o tej przyszłej kiedy to się stanie, to nie jest istotne. Tylko teraz, w tym okresie będziemy rozmawiać. I to, co mówię, że od tej żarówki zaczniemy tą historię, może nawet w offsetce, ale mnie brak tych ludzi, którzy są historykami, którzy są fizykami. Ja ich mam, tylko ja muszę warunki to spełnić. A na razie są to, nie chcę mówić, że próba, bo mi się znowuż coś spali. Ja już jestem tak zwanym pechowcem. Ja już bardzo ostrożnie, ale ostatnio bardzo ładnie to wszystko działa. Mnie się to podoba. Dźwięk jest akceptowalny, chociaż wolałbym lepszy i będzie lepszy, lada moment poprawimy to wszystko, ale potrzebuję minimum na 4 osoby. Ale to wszystko, wiecie, wymaga, no co tu ukrywać, finansów. Robimy jeszcze inne rzeczy, jako offsetka, budujemy jeszcze większe zaplecze, ale to zaplecze też jest trudne. Zobaczymy, czy to wyjdzie, bo to jest tak, że co się
zbuduje, to się zrujnuje. Co się podniesie, to się coś wali. No, są takie czasy, no, trudno, ale cieszę się, bo Kraków się rozwija bardzo i Kraków, z Krakowa jestem dumny. Teraz nie wiem, co w Gdańsku, zupełnie nie wiem. Nie wiem, co jeszcze w innych miastach. Warszawa śpi. Tak jak Łódź śpi. Warszawa i Łódź śpi. Autentycznie śpi. Nie mamy siły, po prostu nie mamy siły, dlatego że Dawid ledwo funkcjonuje, pracuje po 9 godzin dziennie, montuje, robi i nie ma na nic czasu, nawet nie ma czasu przyjechać do Łodzi i omówić pewne sprawy. Ja zresztą go nawet nie proszę, bo mógłbym go wezwać i powiedzieć: słuchaj, natychmiast bądź tutaj w Łodzi, a o tej na tym i na to. On musiał być. Ale to nie chodzi o to, to jest moja odpowiedzialność za to i ja muszę to wykonać. Zrobiłem 2 filmy, jeszcze mu nie wysłałem, a już 2 tygodnie mija od momentu ich zrobienia. Właśnie wczoraj zrobiłem. Ale w tej chwili muszę poprawić to wszystko i tak jest. No więc tak to wygląda. Przepraszam, ja już nie witałem wszystkich po kolei, ale witam Cię, Danielu. Także słuchajcie, odchodzę i przejrzyjcie sobie ten film, który, no i jutro, nie wiem, 9, 10 go puszczę. I nakręcę następne. One są dziwne, faktycznie one są dziwne, bo wy, czy te osoby, które tak jak mówię, jesteście przyzwyczajeni do tego, ale chciałbym, żebyście oglądali, łapki tam postawili, czy nawet skomentowali ten film. Jak wam się nie podoba, to też napiszcie, co wam się nie podoba w tym wszystkim, bo może macie lepsze odczucia, albo dajcie hasła, które wam odpowiadają w tej epoce wodnika, albo pytajcie się o to, czy dobrze myślicie, bo możliwe, że lepiej myślicie ode mnie. Bardzo możliwe, że tak. Ja ostatnio oglądałem pana Ziemkiewicza, taki starszy facet, znaczy w moim wieku, redaktor, on książki tworzy i właśnie mówił, że Amerykanin go wyprzedził w tym właśnie marksizmie, leninizmie, faszyzmie, o tych ideologiach takich, które są właśnie takie eschatologiczne, jak ja to nazywam, bo to jest eschatologia, no. To jest coś strasznego, przecież marksizm to jest idealna teoria, tylko doprowadzająca do nicości. A już najbardziej, co za różnica pomiędzy marksizmem a faszyzmem? Ja nie mam tej książki Mein Kampf, ale ja ją kupię, bo jej nie mieć. Ja nie mam dzieł ani Lenina, ani ja mam Kanta. Mam Kanta i Karla Gustawa Junga i bardziej wolę Karla Gustawa Junga, bo on jest, ja nie mam wszystkiego Junga, ja mam, akurat pożyczyłem pewnej osobie i nie oddała mnie, no ale trudno, alkohol ją zniszczył, zresztą znacie tę osobę, bo pracowała w telewizji, w superstacji, ale to nie jest ten mój przyjaciel, to jest kobieta. Ale byłem u niej i nawet mnie nie poznała. No więc już alkohol ją zjadł. To znaczy, i to powiedział do mnie kolega, który z nią pracował. Nawet troszeczkę ja przyczyniłem się do tego, że ona dostała tą pracę, ale nieważne, nieistotne. Dużo osób, jak to się mówi, był taki moment, że akurat miałem duży wpływ, znaczy nie wpływ, to nie tak, tylko może będzie taki okres, że będą szukać twarzy do telewizji. Na razie nie szukają, na razie nie. Telewizja jest martwa, w ogóle wszystko jest martwe w tej chwili, co trzeba sobie przyznać, bo jesteśmy przed nowiem, przed bardzo poważnym nowiem. To trzeba przyznać. Przed nami pełnia, ale jeszcze nowy. Że zrozumcie, że teraz jest wodnik. Będą za chwilę ryby, czyli ofiary.
A Mars dopiero przyjdzie, ta wiosna, ten początek. Dopiero przyjdzie. To ta lokomotywa dopiero nabiera tego. I dopiero. Ona nawet jeszcze nie ruszyła. Ona rzuciła piachy na tory, żeby zacząć. To jeszcze nie. Dlaczego? Dlatego, że są, można by było powiedzieć tak najprościej, innowiercy, a w rzeczywistości oporowiercy. To są oporowiercy. Oni są twardzi, w ich ramach oni mają ograniczone myślenie. To jest to. Jeżeli ktoś opowiada mi o takich rzeczach, bo można powiedzieć, a pan jest fascynatem. Ja jestem fascynatem? 4 lata temu byłem fascynatem, jak powiedziałem, czy 8 lat temu? Jak dochodził prezydent Trump do władzy? Wtedy wybrałem jego? Bosaka też wybrałem? Przecież są tutaj. Nie robiliśmy o innych, tylko mówiłem, że Bosak jest najmądrzejszy z tych, których robiłem. Więcej nie robiliśmy z Tadeuszem. To ja jestem fantastą? Ja nie mówię, że jestem wielki. To nie chodzi o to. Tylko jeżeli widzę w ten kosmogram fantastyczny i pokazuję go na tym, to jeszcze jak ktoś zaprzecza, jeszcze szuka dziury, niech u siebie poszuka tej dziury. Niech się nauczy szukać tej dziury. Bo słuchajcie, mnie to zaczyna irytować, jak ja słucham tych dziennikarzy, takich, którzy szukają, że to jak długo będzie pan Trump, czy on z Elon Muskiem będą przyjaźnie, czy oni tak, to Milankę, że oni się rozwodzą i tutaj te super, przepraszam, ale już nie chcę powiedzieć, no kto to był? To dziewczynki. Ona widziałaś, jak on potraktował, oni są niezgodnym małżeństwem, się rozwiodą. Tak popatrzyłem, zrobiłem ten program, czy jest ten program gdzieś tam. Trzeba by w latach zobaczyć. To wtedy, kiedy już odchodził pan prezydent Trump, bo go zwalili, znaczy przekombinowali. I co? Z jednej strony popatrzmy sobie na to inaczej, bardzo dobrze, bo wyszły po prostu inaczej, tak było, tylko świnie siedziały w kinie. Znacie takie powiedzenie? Było podczas powstania warszawskiego, czy w okupacji. Tylko świnie siedziały w kinie. I to jest to. I teraz mamy ten sam czas. Identyczny, niczym się to nie różni. I warszawiacy tak do mnie mówią dzisiaj. Dzisiaj jak rozmawiamy, to wspominają to. I taka jest prawda. Słuchajcie, uciekam. Zostawiam was zegarem astrologicznym. Trzymajcie się. Do jutra. A jutro, mam nadzieję, że z Tadeuszem będziemy rozmawiać. Zrobimy taki delikatny wstęp i potem ruszamy z grubej rury. Nie od razu będziemy mówić o tych postaciach, tylko będziemy kontury budować, bo trzeba zbudować jakiś taki wszechświat i dopiero w tym wszechświecie rozpocząć, czy napocząć właściwie ten tort, który nam się piecze, czy tam chleb. Nie, to lepiej mówić o torcie, bo to jest taki, wiecie, z piankami, z jakimiś takimi ozdobami. Takie. Po te ozdóbki mamy naprawdę niewymierne ministry, czy tam jeszcze jakieś takie, to poziom,
a niektóre już magistry, a już bez magistra doktorat robi. O Boże. No ale to takie są czasy. Janowe. Ja to trochę inaczej nazywam, to już mówiłem o tym, nie będę się powtarzał. Trzymajcie się z Bogiem. No, do jutra. Do zobaczenia. Pa, pa, pa.